Patrz jaki korzeń. Zobacz. Taki podobny widziałem w sklepie zoologicznym, oczywiście malutki, ale w tym stylu, tak wyglądający za jakieś tam duże pieniądze. Zobacz. Ja widzę taki korzeń w lesie, to od razu mi się kojarzy z jednym, z akwarystyką. Natychmiast, automatycznie. Wiesz co, no to jest troszeczkę za duży do akwarium, ale tak poza tym jakby go zmniejszyć, No ja bym chciał mieć takie duże akwarium. To też prawda. Nie, ale powiem Ci, że to jest dokładnie to, co właśnie mnie jakoś kręci w tej akwarystyce, bo wiesz, w ogóle mi się to hobby strasznie podoba, bo ono jest takie jakby wiesz, wielowymiarowe, są różne takie podejście do tej akwarystyki, nie? Jedni tam na przykład, nie wiem, hodują, rozmnażają ryby, nie? Jakieś trudne gatunki i jakby ja to... Tak, no, każdy coś dla siebie znajdzie. Tak, ale wiesz, jest też taki wymiar czysto estetyczny i to jest dla mnie bardzo bliskie. Dla mnie akwarystyka to zawsze był też taki element dekoracyjny, wiesz, w mieszkaniu, nie? I jakby to jest dla mnie ważne. Ja na przykład nie wyobrażam sobie, żebym gdzieś tam w piwnicy trzymał, wiesz, tam setki zbiorników i rozmnażał. Ja wiem, że niektórzy to robią, jakby mi się to podoba i ja to w zupełności szanuję, ale to nie jest mój klimat. Dla mnie ten taki wizualny aspekt akwarystyki jest bardzo ważny, stąd ten styl naturalny, który jednak lubię. No i po prostu jak patrzę na takie cacuszko, no to jest po prostu idealne, no to jest dokładnie, wiesz, nie? Dokładnie to, co Słuchaj, całe otoczenie, odzorowanie przyrody, nie? To jest coś niesamowitego. Wiesz, to można wszystko zrobić za pomocą roślin wodnych w akwarium, nie? Wiesz, mi się to podoba w akwarystyce, że ja mogę to łączyć, to jest taka multidyscyplina z różnymi innymi dyscyplinami. Lubię fotografię, lubię łazić po górach, słuchaj, ja to wszystko mogę w jednej pasji zmieścić, połączyć to w jedno, nie? Ale oczywiście, wiesz, bo to nigdy nie jest takie jeden tylko aspekt. Znaczy ja powiedziałem o tym aspekcie wizualnym, że tej estetyki, ale to jest oczywiście tylko jakiś jeden z wymiarów akwarystyki. Ja na przykład też bardzo mnie kręci w akwarystyce takie patrzenie na to akwarium jako na taki złożony system na całość taką, wiesz, że to jest taki naprawdę połączony system wielu zależności, bardzo skomplikowany, to jest takie odtworzenie kawałka natury w zamkniętym systemie, gdzie masz oczywiście te ryby, te rośliny, ale masz też te bakterie, tą chemię wody, ten wymiar estetyczny, to świetnie ożywiony i tą technikę i to wszystko jakby współdziała, zależy od siebie, wpływa na siebie i tak naprawdę to tworzy całość. I ja bardzo lubię takie patrzenie na to, wiesz, właśnie taki całość, jako taki system złożony i też myślę, że to jest w ogóle super taki aspekt edukacyjny, że tak naprawdę jeżeli zaczynasz w to głębiej wchodzić, to zaczynasz rozumieć już trochę jak działa po prostu ta przyroda. To jest taki kawałek przyrody, dokładnie tak. Zaczynasz rozumieć, o co chodzi z tą ochroną, nie wiem, rzek, jezior, z tym, że ta złota alga gdzieś tam w Odrze się pojawiła i tak dalej, no bo to zaczynasz rozumieć te procesy, jak to wszystko na siebie wpływa. Inaczej na to patrzę, na te wiadomości na przykład w dzienniku, że mówią, że tam wiesz, jest ogromny pomór ryb w rzekach czy jeziorach na skutek tej złotej algi. I wiesz co, ja jako akwarysta na pewno inaczej na to patrzę, bo rozumiem te procesy, które zaszły tam w tych zbiornikach wodnych. Także no powiem Ci, akwarystyka daje ogromne pole do popisu. To jest super hobby, które ma takie właśnie po prostu bardzo różne wymiary, gdzie też wydaje mi się, że każdy sobie wynajdzie taki skrawek, który tam dla niego jest jakiś ciekawy. Dla jednego to będzie biologia ryb, dla drugiego to będzie, nie wiem, hodowla krewetek, dla innego to będzie tworzenie kompozycji, a dla innego to będzie dekoracja mieszkania, albo nie wiem, po prostu złożony system techniczny, gdzie też można fajne rzeczy po prostu wykazać się umiejętnościami technicznymi, nie? Coś zbudować, coś tam samemu stworzyć. Nawet modelarz znajdzie sobie tam zajęcie. Nawet dioramy szczególnie teraz te dioramy tak takie popularne. Mały wodospadzik. Ale powiem Ci, że sam nawet zobacz, jaki jest ogrom stylów, jeśli chodzi o wystrój akwarium, bo my jesteśmy teraz tutaj jakby, powiedzmy sobie tak umownie, przy czymś, co może być jakimś tam elementem aranżacji. W formie oczywiście innej, miniaturowej jakiejś tam i tak dalej. Zobaczcie tych stylów japońskich, samych stylów japońskich ile jest, jak to się fajnie wszystko zaczęło, nie? Piękny jest ten korzeń, jakby się go dało zmniejszyć i zabrać. Zobacz, jaka jest po prostu tutaj struktura tego faktura i w ogóle tego drewna. Piękne drewno, naprawdę. Zobaczcie, jaki super pieniądz, co? Fajowy, nie? No a ja to wiesz, o czym myślę? No ja to wiesz, jak widzę taki pienieczek, to od razu mi się myśli aranżacja w akwarium. Ja to w ogóle mam takie dwa pieńki, które już ze 2 lata moczę u mnie w boczku wodnym koło domu. Ale taka pora chyba byłaby wyciągnąć je, zobaczyć i pomyśleć o rearanżacji. Już w ogóle mi chodzi od dawna ta rearanżacja po głowie zbiornika, bo to już tam jest taki, wiesz, syndrom starego zbiornika zdecydowanie i chciałbym też trochę pójść w takie bardziej rośliny wymagające, że już nie tylko te kryptokoryny, tylko tam doświetlić ten zbiornik porządnie. I chciałbym zrobić w takim stylu właśnie leśnym, taki wiesz, taki hardscape w stylu naturalnym?
Wiesz co, ja to w ogóle lubię. Coś takiego. No. Tutaj zamiast tych borówek bucefalandry. To No. są podobne kolory liści niektórych gatunków. Można by było wymieszać nawet 3-4 gatunki bucefalat. Trochę by to kosztowało. A Ja tak bardzo lubię w ogóle ten taki stary styl, wiesz, naturalny, ten klasyczny od Takashi Amano. W ogóle mam parę książek jeszcze oryginalnych Takashiego Amano i jak patrzę na te stare jego zdjęcia, tam sprzed 20 lat powiedzmy, no to, bo to trochę tak ewoluowało, nie? W stronę tych takich trochę dziwnych, tych takich... Dioramy teraz. Te dioramy, to już dla mnie jest lekko, znaczy oczywiście kwestia indywidualna, pewnie się to niektórym podoba, na pewno. Wody naturalnej, to ja zaraz sobie lubię przysiąść i coś tutaj nawet pomierzyć, bo ja... Woda to jest kostka, Zawsze się można czegoś nauczyć. Dobra. Dlatego mam Zobacz, zawsze... taka woda nie ciemna. No, ciemna, ciemna. Barwników trochę tu musi być. Pewnie tak. Zaraz zobaczymy jak jest pH. pH-metr przy sobie zawsze mam, to jest no, zawsze często podstawowy pomiar. To zaraz zobaczymy co tu z tego wyjdzie. Chwilkę to pewnie musi sobie spaść zanim się elektroda stabilizuje. Oj, ale już widzę, że ostro jedzie w dół. 4 z kawałkiem, to jest kurde kwasior. Bardzo kwaśna woda, nie? Ja już wiem dlaczego ta woda jest kwaśna. No. Są torfowiska naokoło, wiesz? No. Tu woda spływa przez te torfowiska, bo to jest 4 z hakiem, to jest bardzo kwaśna woda już, nie? A wiesz co? Zobaczmy jaką to ma... Jaka jest twardość tej wody. No to już stanęło mniej więcej 4,2, no, kwasik. 4,2, bardzo kwaśna woda, nie? Ja obstawiam, że to rzeczywiście twardość będzie pewnie koło zera. Zresztą tu widać, zobacz, kamienie, No, widać, zobacz. granity. Granity, nie? Pewnie. Mam teściki na twardość oczywiście. Zobaczmy. Zmierzymy, co tu nam wyjdzie. Taki prosty test papierkowy, on jakiś super dokładny nie jest, ale z grubsza można się Ale połapać. no, pokaże nam w czym rzecz, nie? Nie, to trzeba 60 sekund, nie? Odczekać? No, 60 ale, sekund, tak. ale tu już widać, że to Ale się nie zabarwi się. nie barwi się w ogóle. Nie tu zabarwi. masz twardość ogólną, to widać, że jest 0. Twardość tu jest KH. Ale poczekajmy sobie, wiesz, na ten C60 sekund, żeby No ale to mieć... No nie zabarwi się, wiemy, no ale... no widać, że nie zmienia w ogóle barwy. Nie, 0, nie no po zmienia, prostu jest nie, to jest 0, nie? woda prawie, że no, 0 twardości. To To można się obstawiam, że tu pewnie nie ma co nawet jej podnosić w tym strumieniu, bo to są granity. Dawaj jeszcze Polejmy to kwas. aquacidem, Dawaj, zobaczymy. oczywiście. Proszę Cię bardzo. O, Papierek jej waść. wstydu oszczędź. Wstydu oszczędź. Dobra, lejemy. O tak. No powiem Wam, że ani śladu pienienia, ale czasami jak delikatnie to ja na słuch to biorę, ja mam bardzo dobry słuch, jak nie to też. Po ciemku też widzisz? Nic. Po ciemku stary ja wynucham wszystko. Nie, No, po granit. prostu to jest granit, on nie podnosi, nie ma ani Nie wapnia, ani rozpuszcza magnezu, się. nie rozpuszcza się w wodzie. Powiem Ci, że nie spodziewałem się. Obstawiałem, że będzie pH przynajmniej zasadowe, a woda będzie twarda. No ale widzisz, to prawie takie nasze No. polskie czarne wody. No może nie są No. całkiem czarne, ale pH i ale jaki twardość... klar, a jaka fajna chłodna. O Jezu. Aż też... Wiesz co, bo ja to tak powiedziałem, że z tą akwarystyką to tylko te wizualne aspekty dla mnie ważne, ale to w sumie też tak nie do końca trochę prawda, bo ja tak sobie myślę, że to się jednak po prostu zmienia ludziom z czasem, bo jak patrzę na swoją historię akwarystyki, która gdzieś tam sięga pewnie gdzieś końca lat 80., jak mi ojciec pierwszy akwarium przyniósł do domu, jeszcze takie ramowe szyby wklejane kitem, no to były zupełnie inne czasy i pamiętam wtedy w ogóle tam w bloku nas było kilku rówieśników i w sumie każdy miał wtedy akwarium. I no, jeździło się gdzieś tam do najbliższego dużego miasta po zakup ryb. Takie tylko podstawowe gatunki wtedy były dostępne, jakieś tam gubi. Pewnie pamiętasz te same No, czasy. to sama historia była u mnie, ja tak wiesz, chyba troszeczkę wcześniej może od Ciebie, ja tak pamiętam, tak początek lat 80. to był, nie? I ta sama historia, też mowa akwarium, z kitem, sprzętu żadnego nie było, ale rybkami wymienialiśmy się głównie między tam, wiesz, kolegami na całym osiedlu. Sklepy były dwa takie malutkie w mojej miejscowości, podstawowe, takie wiesz, ryby i roślinki jak wszędzie. W tamtych czasach nie było niczego w sklepach. No ja to pamiętam dokładnie to samo i to słuchaj, to były takie czasy, że też książki, znam jakieś książki Stefana Kornobisa czarno-białe były dostępne, ale kolega miał taki przedruk z czeskiego
Wielki Atlas Ryb Akwariowych to się nazywało chyba. Ryciny kolorowe, takie ręcznie malowane. To ja tą książkę to znam po prostu na pamięć. A to ja teraz rozumiem, dlaczego my jesteśmy teraz w Czechach. Dlaczego ta rozmowa odbywa się tutaj na czeskiej ziemi. Ale to były czasy, kiedy właśnie ja ten atlas po prostu, wiesz, na pamięć go znam i wtedy mnie te gatunki rzeczywiście bardzo kręciły. Ja po prostu marzyłem, żeby mieć taką rybę, którą to oglądam, które w naszych sklepach były po prostu niedostępne, nie? No i potem jak się już trochę zaczął ten rynek u nas taki bardziej robić europejski w latach 90. zaczęły się pojawiać te gatunki, no to były takie czasy, że to rzeczywiście bardziej mnie kręciło, żeby mieć taki gatunek ryby, czy inny, czy nawet rozmnożyć. No gdzieś tam jakieś muszlowce rozmnażałem po drodze i była taka faza, że rzeczywiście bardziej mnie ta hodowla kręciła. Mi się wydaje, że ta w ogóle, jeśli mówimy o wystrojach akwariów, o tym jak one mają wyglądać, to przyszło później. Na początku chyba wszyscy byli zajarani głównie rybami. Nikogo wystroje za bardzo nie interesowały, bo to dopiero przyszło z tymi czasami, gdy pokazały się te aranżacje Takashiego Amano. To wtedy był taki boom, ogromny boom na wystroje zbiorników. Ale wcześniej to była taka, moim zdaniem, sprawa drugoplanowa. Były najważniejsze ryby i rozmnażanie tych ryb i ciekawe gatunki tych ryb. Masz rację, aczkolwiek znaczy czasy Takashiego Amano i te jego pierwsze albumy, no to już w ogóle eksplozja dla mnie taka była, w Polsce przynajmniej. Ale ja też pamiętam, jak się właśnie pojawiły gdzieś tam w latach 90. pierwsze jakieś na przykład materiały reklamowe firm zachodnich. Na przykład pamiętam, wpadła mi w ręce taka broszura Tetry z kolorowymi zdjęciami takich pięknych zbiorników gdzieś tam, nie wiem, w Niemczech robione. Ja chyba też to miałem, tą samą broszurę. Nie? Ale powiem Ci, że to oczy, wiesz, takie, nie? Wtedy i jakby to jest to, jak chcę coś takiego mieć, to musi być po prostu piękny zbiornik i od tego czasu zaczęło się takie to moje nastawienie, że akurat no to jednak jest element taki dekoracyjny. Może to nie jest główny aspekt ciągle posiadania tego zbiornika, ale on musi być piękny, nie? No musi robić robotę też w domu, jakby nadal się tego trzymam i to jest dla mnie bardzo ważne, nie? Co nie znaczy, że nie rozumiem po prostu tych osób, które rozmnażają gatunki, kręci ich hodowla czy jakieś inne aspekty akwarystyki, bo sam miałem takie fazy, no ale w tym momencie jak ewoluowałem w tą stronę i jakby to na razie to mi zostało w tym momencie. No, akwarystyka to takie szerokie pole do działania, możesz interesować się rybami, krewetkami, albo tylko i wystrojem, a ryby są tylko takie, wiesz, drugoplanowe, żeby coś tam gdzieś tam się ruszało, nie? A już można pójść w ogóle gdzieś, odlecieć w kosmos i pójść w akwarystykę morską, nie? Bo teraz to są takie czasy, mi się wydaje, że właściwie wszystko, co Ci się zamarzy, możesz kupić gotowca w sklepie zoologicznym, sprzęt i te ryby, to z jednej strony jest czasem nieskomplikowane, bo potrzebujesz, żeby wystartować z akwarystyką, jakiejś trochę takiej podstawowej wiedzy, co kupić tak naprawdę, ale niekoniecznie musisz głęboko rozumieć, o co chodzi. Bo może trzeba mieć trochę kasy, co pewnie jest też jakąś barierą, myślę sobie, dla młodych osób wchodzących w hobby, nie? Niekoniecznie trzeba mieć taką głęboką wiedzę, da się to sklecić po prostu jakiś system, czy akwarystyki morskiej, czy inny, w zasadzie kupując gotowe sprzęty. Trzeba poglądać trochę takich kanałów jak nasz, czy inne, gdzie dowiedzieć się tam, co mniej więcej potrzebne i w zasadzie tyle. No a te początki, tam gdzieś te lata 90. no były takie trochę bardziej moim zdaniem wymagające. Dużo rzeczy trzeba było samemu zrobić, zbudować, stworzyć i... Tak, ale przede wszystkim nie było wiedzy. Nie było żadnych publikacji za bardzo, tak? Może gdzieś tam zachodnie było, ale w Polsce, mówimy tu o Polsce teraz, to powiem Ci, że no straszna bieda z tym była. Ja pamiętam, że nic nie było w sklepach do akwarystyki morskiej w tym momencie i to w ogóle było takie zjawisko bardzo egzotyczne, bardzo. Ale też nie było żadnej wiedzy, nie było żadnych publikacji w internecie, to tam tyle co kot napłakał, książek, powiem Ci, nawet nie kojarzę z tamtych lat jakichś książek takich polskich wydań, nic. To były takie czasy, gdzie już zaczynał dobrze funkcjonować internet, jeszcze oczywiście nie było YouTube'a i filmików, to głównie było czytanie. Aczkolwiek no, były wtedy takie grupy dyskusyjne funkcjonowały. Akurat o akwarystyce morskiej to nie pamiętam, żeby była taka ogólna akwarystyczna APL Rec Aquarium, dosyć prężnie działająca wtedy. Ale no, rzeczywiście dużo tej wiedzy to się zdobywało po prostu czytając gdzieś jakieś strony, bo już strony internetowe funkcjonowały całkiem spoko. Jakieś amerykańskie na przykład, ale tak naprawdę ta nauka była w dużej mierze trochę na własnych błędach. Coś tam się przeczytało, coś się po prostu próbowało. Udało się albo się nie udało. Zresztą ja myślę, że nawet dzisiaj jest oczywiście już mnóstwo tej wiedzy takiej internetowej, to jednak z kolei tutaj jest trochę taki klętwa urodzaju, za dużo jest tej wiedzy i tak trzeba spróbować często na własnych po prostu błędach, wypróbować pewne rzeczy, dobrać jakieś metody dla siebie, więc no wydaje mi się, że jednak to wejście w akwarystykę
no to jest w dużej mierze jednak oprócz czytania, oglądania, no po prostu nauka na własnych To znaczy, moim zdaniem problem jest troszeczkę inny. Bo teraz tej wiedzy jest bardzo dużo. Mamy masę różnego rodzaju kanałów na YouTube, o akwarystyce morskiej, stron, gdzie się czegoś dowiesz, forów, gdzie się czegoś dowiesz. To teraz pytanie, jak zweryfikować tą wiedzę. No nie ukrywajmy, nie wszędzie ta wiedza jest rzetelna. Czasami to są bajdoły, powielane mity i tym podobne rzeczy. I teraz problem polega na tym, że tej wiedzy jest za dużo i ciężko jest wybrać coś naprawdę rzetelnego. Wiesz, ja też myślę, że takim powszechnym grzechem, który ja na przykład bardzo staram się unikać, gdzieś też nagrywając na przykład na ten kanał, to jest podawanie informacji uzyskanych na własnym pojedynczym doświadczeniu jako ogólną prawdę, nie? Znaczy, że u mnie się to sprawdziło, czyli pewnie wszędzie tak jest, a to nie zawsze tak jest, jednak te zbiorniki są bardzo różne, różnie no ludzie czasami działające. pytają, jak tam u Ciebie to wygląda, jak to zrobiłeś i tamto i tak dalej. Oni chcą to jakby przenieść na swój zbiornik i u nich ma wyjść dokładnie tak dobrze jak u Ciebie. A te dwa ekosystemy mogą być zupełnie różne, nie? Z pozoru podobne, a potem się okazuje, że jednak to, że gdzieś tam coś u kogoś zadziałało, no to u innych nie działało. No, przykład u mnie z akwarium tym słodkowodnym, gdzie bardzo długo próbowałem nawozić to jakimiś nawozami, no, nawet Adę próbowałem, Tropikę różne, na po prostu na testy, tak, na ustawianie jakichś stężeń w słupie wody. No i nie mogłem sobie poradzić z glonami, po prostu już w którymś momencie w przypływie trochę rozpaczy stwierdziłem, że spróbuję czegoś w takim razie radykalnie innego. No i wtedy gdzieś tam sięgnąłem też a propos metody, która też sięga tamtych czasów, gdzieś lat 2000, czyli ten Estimative Index, też a propos przez jednego z amerykańskich akwarystów, Toma Barra, rozpropagowanego w internecie. No i mnie to po prostu zagrało, tak? I jak zniknęły mi problemy z glonami, ja to do tej pory w sumie kontynuuję. Nie dlatego, że jestem jakoś głęboko przekonany, że to jest jedna super poprawna metoda, ale ona się u mnie sprawdziła. Od tego momentu, jak wszedłem w to w tym konkretnym akwarium przestałem mieć problemy z glonami, zaczęło to rosnąć i jakby jadę z tym dalej. A nie masz takiego wrażenia, że im więcej tego sprzętu, tych wszystkich bajerów, tych preparatów, tym trudniej się, coraz bardziej trudniej robi prowadzić akwarium przedmorskie, czy jakiekolwiek? Kiedyś ta akwarystyka była trochę prostsza, było mniej tego sprzętu, mniej tych wszystkich bajerów, wodotrysków i to wydawało się wtedy dużo prostsze. Czy to jest może taka, pozornie tak można powiedzieć, wydaje się, że to komplikuje sprawę, a kiedyś było prościej, a teraz jest trudniej? Wiesz co, ta akwarystyka morska dawniej, mówię teraz o tych rzeczywiście początku lat 2000, no to tutaj królowała ta metoda, powiedzmy, berlińska klasyczna, czyli mnóstwo żywej skały, takiej naprawdę żywej, wyciągniętej z morza, plus odpieniacz i tak naprawdę to była główna sprawa. No oczywiście dozowanie wapnia i KH, no to metoda Ballinga czy Kalkwasser. Ale rzeczywiście było to trochę prostsze. No teraz jest to bardziej pokomplikowane, ale ja myślę, że to jest też taka ogólna prawda. Im więcej masz po prostu czynników, które jesteś w stanie zmienić, preparatów, urządzeń i tak dalej, no tym bardziej jest to złożony system. Masz wiele rzeczy, które manewrujesz na raz i zwłaszcza jeżeli zmieniasz kilka jednocześnie, no to oczywiście nie do końca wiadomo, co spowodowało zmianę. Nie? Łatwo się wykoleić jest po prostu. Nie? No to jest ta stara zasada, lepiej próbować zmieniać jeden parametr na raz, a nie wiele, bo ostatecznie potem nie wiesz, co tak naprawdę spowodowało zmianę. Nie? Ja na przykład teraz zaczynam powoli wracać do tych metod, może nie z tego samego początku, ale tych troszeczkę później. Na przykład reaktor wapnia, tak? Urządzenie proste w obsłudze, bajecznie proste. Zasypujesz tam sobie wkład wapni magnes, rok czasu do tego w ogóle nie zagląda. No fajna sprawa, tak? To jest w ogóle super metoda, chodzi o ten Kalkwasser, bo to załatwia Ci za jednym zamachem KH i wysokie pH i dozowanie wapnia, więc w zasadzie jednym odczynnikiem ogarniasz tutaj, czy jednym prostym urządzeniem, w miarę mało bezobsługowym ogarniasz to co robi się w tej chwili, nie wiem, jakimś dozowaniem Ballinga z 3 roztworów, które też się kupuje za grube pieniądze, to masz tani odczynnik, który naprawdę wiele rzeczy Ci ogarnia za jednym zamachem. To jest bardzo tania metoda, bardzo tania, bo jak raz zasypiesz ten wkład, który w ogóle nie jest drogi, te wkłady nie są drogie, zasypujesz, jak masz to urządzenie, to jest proste urządzenie, zasypujesz to urządzenie wkładem, odpalasz to jakąś pompą, która taką krokową, która pomalutku sobie tam dozuje, powiedzmy sobie 3, to zależy jakie akwarium oczywiście, tak strzelam teraz obrazowo, 3 litry na godzinę tego całego zasypu, który się tam dzieje, ta woda, która przepływa przez cały ten reaktor i tak na dobrą sprawę masz rok z głowy. Nie kupujesz niczego więcej, nie wydajesz żadnych pieniędzy. Rok czasu na tym prostym wkładzie za kilkadziesiąt złotych, to Ci wszystko śmiga. Ja się z Tobą zgadzam, że być może troszeczkę żeśmy w ramach rozwoju tej akwarystyki niektóre rzeczy przekomplikowali. To też na przykład to, co ja opowiadam, nieraz to są zaawansowane i głębokie tematy, co też nie znaczy, że zawsze trzeba jakby wchodzić w pełnię tej wiedzy i nie wiem, jakoś bardzo głęboko manipulować. Czasem mam wrażenie, że akwaryści też szukają na siłę sobie jakiegoś problemu, bo nie wiem, Łukasz czy Daniel powiedział, że ma być
coś tak, a nie inaczej, nie wiem, jakiś parametr ma być na takim poziomie w akwarium, to ja będę to u siebie zmieniał. No niekoniecznie tak jest. Czy pierwsza zasada to jest taka, że ty masz rzeczywiście problem, nie? Masz problem, to szukasz rozwiązania, a nie tylko dlatego, że ktoś ma trochę inaczej, to będziesz na siłę kręcił. Nie komplikujmy sobie nadmiarę tego hobby, ono czasami potrafi być proste, czasami się trafiają przypadki specjalne, tak jak na nim opowiadam ostatnio o taki dosyć złożony przypadek z denitryfikacją w akwarium, ale to był naprawdę specyficzny przypadek, który wydaje mi się, że się często nie trafia, wymagający już takiej głębszej wiedzy, żeby to zrozumieć, ale w większości przypadków no to prowadzenie akwarium to nie jest jednak rocket science, nie? Nie, no to nie jest jakieś tam budowanie satelitu. Słuchajcie, ale mi się wydaje, że jedną rzecz jeszcze coś bardzo komplikuje. Są firmy, które produkują różnego rodzaju odczynniki, sprzęty i tak dalej. Marketing im prężnie działa, oni pokazują jakieś preparaty, metody nowe jakieś pojawiają się, tak, które mają zapewnić Ci przepiękne akwarium. Na kadrach widzicie przepiękną rafę, do akwarium włożone jest powiedzmy 100 000 złotych w koralach, to wygląda wow, wszyscy się zachwycają, też bym chciał takie akwarium mieć, nie? I to jest napędzanie po prostu takiego rynku tych produktów, które się tam sprzedają i które potem niestety, ale komplikują prowadzenie takiego akwarium. Niektóre metody są naprawdę dość skomplikowane, wymagają włożenia niezłych pieniędzy, co chwilę tak naprawdę, tak, bo to co chwilę trzeba sprawdzać, co chwilę jakieś preparaty trzeba tam wkładać i tak dalej, nie? No wiesz, no to jest taki klasyczny marketing, no to jest po prostu interes tych firm. I tutaj o to chodzi, żeby wprowadzać nowe produkty, droższe produkty, przekonać klientów, że to jest teraz to najlepsze rozwiązanie. Tak, że to jest niezbędne, bez tego to ani nie pociągniesz w zbiornikach. Nie masz takich naszych produktów, nie masz naszego urządzenia za 4800, zapomnij, akwarium nie będzie działało, nie? A tymczasem kiedyś się po prostu to robiło na rzeczywiście prostych rzeczach, w dużej mierze budowanych samemu i to też działało. No tak to wygląda trochę, no musimy chyba filtrować trochę też to, co dostajemy z tego internetu, czy nie tylko z internetu, mając świadomość, że przy jakiejś części są to na pewno działania marketingowe i czy rzeczywiście ja koniecznie muszę mieć ten preparat, skoro ten inny nie działa i ta woda wapienna Kalkwasser też jest spoko, to czy ja muszę akurat... Generalnie to jest bardzo teraz niepopularne, to co my mówimy, dla firm, które to produkują, także nas tutaj zaraz skejtują strasznie, no bo jakby niszczymy komuś interes, nie? No wiesz, to nie jest reklama, co my kręcimy, my nagrywamy kanał dla akwarystów, a nie w tym momencie dla firm. No dokładnie, to my robimy dla Was, dla akwarystów, ten kanał jest dla Was, to nie jest kanał, który ma napędzać jakąś tam branżę. Przeglądając statystyki u mnie na kanale, widzę grupy wiekowe, które są zainteresowane tematem. To od razu widać, jakie grupy wiekowe interesują się w tym przypadku akwarystyką, nie? I tak najwięcej osób w przedziale 35-45 lat. To jest ta grupa taka największa, która interesuje się akwarystyką. I potem do góry to już jest troszeczkę mniej, aczkolwiek nie ma tragedii, ale im niżej ten przedział wiekowy, tym gorzej. Ta grupa taka około powiedzmy sobie 18-20 lat, to jest zaledwie kilka procent. Z tego co pamiętam, to chyba nawet 5 nie ma. Więc jak widzisz, zainteresowanie akwarystyką słabnie wśród tego najmłodszego pokolenia. Zauważyłeś takie rzeczy? Wiesz co, ja myślałem, że być może to jest, bo obserwuję to trochę u siebie w domu, tak? Gdzie mam dzieci, też próbowałem je trochę zarazić tą pasją. Już w tej chwili dwie córki pełnoletnie i młodszy syn. I nawet jakieś im tam próbowałem zbiorniczki postawić, ale no nie chwyciło zupełnie. Wydawało mi się, że to jest może moja porażka, że ja nie potrafię ich tym zainteresować. No z tego co mówisz, to wygląda na taki bardziej szeroki trend, na taki bardziej powszechny. Ja sobie przypominam czasy, kiedy ja byłem sam dzieckiem, no to w ogóle była może taka moda na akwarystykę. No ale wszyscy moi rówieśnicy, którzy w bloku mieszkali, to właściwie każdy miał akwarium. Myśmy u mnie było podobnie. Odwiedzali się, siedzieli przy tych zbiornikach, wymieniali się rybami i rzeczywiście było to takie hobby trochę dla ludzi młodych, wręcz dla dzieciaków. No w tej chwili rzeczywiście mam takie też trochę wrażenie, że to coraz bardziej się staje takie hobby dla osób w średnim wieku i że jakaś taka luka pokoleniowa nam tu rośnie. Tak, to w ogóle jak gdyby to wygląda w ten sposób, jak gdyby ludzie zarażeni akwarystyką lata temu, w latach ich dzieciństwa, jak gdyby teraz powracają lub cały czas mieli od tego okresu aż do teraz mają akwaria, nie? A jak gdyby nie garną się ci ludzie młodzi. U mnie tak podobnie jest z dziećmi jak u Ciebie. Nie za bardzo też nie są zainteresowani. Owszem, oni tam sobie popatrzą na te rybki, może tam wiesz, nawet i nakarmią, ale to nie jest pasja w żadnym wypadku. To oni tego, gdybym ja nie miał w domu akwarium, ja myślę, że oni by tego nie kontynuowali.
Wiesz, ja się teraz zastanawiam, z czego to może wynikać, nie? Czy to jest kwestia tego, że no w ogóle tak się świat zmienił i że to pokolenie młodsze no jest, mówi się powszechnie, przebodźcowane, że nie są bardziej atrakcyjne rzeczy, nie wiem, internet, gry, nie wiem, serwisy społecznościowe, zresztą my też działamy w ramach YouTube'a, że jakby trudno wciągnąć w takie, powiedzmy, klasyczne hobby. Być może to trochę za daleko idąca teza, ale może są jeszcze jakieś inne przyczyny. Wiesz, to na pewno to, co mówisz, ja myślę, że to jest proces taki złożony. Przede wszystkim teraz, wiesz, jak my zaczęliśmy akwarystykę, no, nie za bardzo było czym się interesować na tych czasach. Nie było komputerów, nie było konsol, nie było, wiesz, gier tych komputerowych, Facebooków, internetu w ogóle nie było. Nie było tej zaawansowanej technologii i tutaj akwarystyka to był taki świat, gdzie można było się oderwać od tej szarości tego PRL, tak? A teraz zobacz, jest tego masa. Ludzie są przebodźcowani, moim zdaniem, te dzieciaki. Mają atrakcyjne zabawki teraz, tak? Bo jak ja założyłem na przykładzie mojego syna, no to jego bardziej interesuje konsola niż to, co się w akwarium dzieje. No takie czasy po prostu. Wiesz, a ja się też zastanawiam, czy no to na pewno jest coś w tym, co mówisz. Ja też tak czuję, że to pewnie ma coś tutaj z tym wspólnego. Natomiast zastanawiam się też, na ile jak wygląda w tej chwili w ogóle wejście w to hobby, bo dla mnie no to były odległe już bardzo czasy, to były lata 80., gdzie no, ojciec mi przyniósł pierwszy akwarium, właściwie założył dla mnie, no ale była to moda, myśmy się tym wszyscy interesowali i to jakby poszło naturalnie, a gdybym był teraz w wieku takim powiedzmy nastoletnim i próbował wejść w to hobby, to się zastanawiam, czy to byłoby łatwe dla mnie, jakby to wyglądało w dzisiejszych czasach. Wiesz co, ja masę lat pracowałem w handlu. Grubo ponad 10, więc obserwowałem, wiesz, kto przychodzi, kto kupuje zbiorniki, kto zakłada, ile się otwiera nowych zbiorników. I tu by się potwierdzały te dane z kanału z YouTube'a co do tych grup wiekowych. Jednak dzieciaki nie za bardzo. To wygląda w ten sposób, że rodzice, którzy sami kiedyś mieli akwaria albo do tej pory mają, próbują zarazić akwarystyką dzieci. I tutaj przychodzą i kupują jakiś zestaw dla dziecka, tak? Ale na przykład zauważyć sobie klienta, który ma naście lat, nie? Powiedzmy sobie 18-20 lat i on przychodzi i zakłada akwarium, to ci ludzie są w mniejszości. Głównymi klientami takich sklepów to jest grupa wiekowa 30+, ale no sprawę, tak? I w górę, ale w dół jest słabo. To widać. A czy ty myślisz, że to może być też jakaś bariera na przykład z tym, że ta akwarystyka zrobiła nam się taka dosyć skomplikowana i to jest jednak sporo wiedzy do zdobycia, żeby tutaj, wiesz, wejść w taki ten próg wejścia, że jest wysoko, nie? Ja myślę, że nie. Ludzie są ambitni i potrafią, wiesz, w wiedzę się zagłębiać. Jak ktoś chce się rozwijać, chce jakby powiększać swoją wiedzę, to nie jest problem. To jest problem dla leniwych może, wiesz. Ale tu myślę, że pies leży pogrzebany gdzie indziej. Wiesz, jak ja mówiłem, że to problem jest złożony i że jak gdyby przyczyn może być wiele, myślę, że jedną z tych przyczyn są ceny tego hobby. Ceny są coraz wyższe. Powiem Ci, wejście w świat akwarystyki, nawet taki najtańszy zestaw, to jest jednak ładnych kilkaset złotych. Ja bym chciał założyć na początek, to taki 54, to taki secik w pudełeczku, nie? No to trochę musisz wydać tych pieniędzy, tak? No ci ludzie nie dysponują gotówką, często mają, słuchaj, mają jakieś tam kieszonkowo do rodziców, często na przykład trochę ci starsi to już tam gdzieś studiują, no mają na co wydawać te pieniądze, nie? I tutaj też może być problem. Wiesz, ja obserwuję moją córkę, która w tej chwili studiuje i próbuje się usamodzielnić, więc pracuje i studiuje i naprawdę to jest mega wysiłek i ona ledwo składa koniec, wiesz, do kolejnej wypłaty, żeby się utrzymać, no bo ona sama w tym momencie kupić akwarium, to myślę, że to rzeczywiście jest problem, bo wiesz, no to powiedziałeś, że można za parę stów kupić najprostszy zbiornik. Okej, no ale teraz oglądasz ten internet, nawet takie kanały jak nasz i widzisz duże, piękne zbiorniki, nawet jeśli Ci się to marzy, no i potem wiesz, patrzysz ile trzeba tak naprawdę wydać, żeby taki zbiornik postawić, to są po prostu jakieś tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy czasami, że naprawdę taki to jest prawda. Duże zbiorniki są kosztowne. Oczywiście można to zrobić gdzieś tam, wiesz, jakimś tanim kosztem, kupując używki i tak dalej, ale jednak jakbyś chciał zacząć z nowym sprzętem, no to za kieszeń trzeba się trzymać porządnie, nie? Ja mówię o średnich zbiornikach, powiedzmy sobie 200-300 litrów, taki jak mój. No jak ja bym sobie policzył na swój zbiornik, to są już poważne pieniądze. Aczkolwiek on jest przebajerowany, tego sprzętu nie potrzeba tyle, co ja mam. Ja mogę mieć, więc mam, tak? Ale jakby ktoś zaczynał akwarystykę i chciał mieć taki podobny zbiornik do mojego, no to przypuszczam, że połowa tych pieniędzy, których ja wydałem, całkowicie wystarczyła na bardzo piękny zbiornik, nie? Ale
patrząc na takie zbiorniki najbardziej popularne. Najbardziej popularne litraże, które się sprzedają, to jest między 50 a te 112 litrów. Tak? I to jest taki powiedzmy zestaw wejściowy do świata akwarystyki, gdzie coś fajnego już można zbudować. No i jak już mówiłem, jest to jakiś koszt. Wystarczy sobie wejść na jakieś sklepy internetowe i posprawdzać, ile kosztuje sam tylko sprzęt, plus wiesz, podłoże na przykład aktywne, czy jakieś tam rośliny, ryby, preparaty i tak dalej. No to się składa na niezłą kwotę. No pewnie wiesz, no bo to jest tak, że jednak pewnie jest jakaś tam bariera wejścia w to hobby, chodzi o wiedzę, no coś tam się trzeba dowiedzieć, no ale umówmy się, że to jest tak jak z każdym hobby czy z każdą aktywnością, gdzie są no różne poziomy, żeby zacząć, to tak naprawdę nie trzeba aż tak głęboko w to wchodzić. Trochę trzeba tam coś poczytać czy pooglądać. Naprawdę można kupić właściwie gotowe prawie że zestawy i da się jakby wystartować. No można w to wchodzić dalej, ale ja się zgadzam z tym, że chyba tutaj jedną główną barierą nie jest ten próg zdobycia wiedzy, tylko rzeczywiście te ceny, no bo to po prostu robi się powoli, no tutaj no wariuje nam te ceny. Ja się sam zastanawiam, ten mój setup, który słodkowodny, który jest nie jest to najtańszy, nie jest to też jakiś super wypasiony zestaw, no to jednak są konkretne pieniądze. Gdybym nawet ja w tej chwili miał jako osoba już no, dobrze zarabiająca o jakiejś pozycji zawodowej od nowa postawić taki zbiornik, to bym się 2 razy zastanowił. Jeszcze parę lat temu jakby było to dla mnie bardziej osiągalne, no ale inflacja, ale też te ceny w tej akwarystyce mam wrażenie, że też z roku na rok ten sprzęt jest coraz bardziej no tak jest. droższy. To jest prawda. Że gdybym w tej chwili miał to od zera wystartować i skompletować ten sprzęt, to bym się 2 razy podrapał w głowę, czy na pewno jestem w stanie to zrobić. To jest taki ciężki temat, bo z drugiej strony trzeba zrozumieć tych wszystkich ludzi, którzy z tego żyją, czyli producentów, hurtownie, sklepy, oni chcą na tym zarobić i muszą zarobić, no bo gdzieś te sprzęty trzeba kupować. Słuchaj, no to wygląda w ten sposób, że no patrz, spada jak gdyby zainteresowanie akwarystyką wśród młodych, generalnie spada, no ale trzeba utrzymać te zarobki swoje, tak? Więc no, te ceny tego sprzętu rosną. Z drugiej strony koszty pracy rosną, tak? Bo to teraz płaca minimalna też rośnie. Rosną, słuchaj, opłaty za wodę, opłaty za prąd, za energię przede wszystkim. To powoduje to, że ten sprzęt siłą rzeczy musi być coraz droższy. Ja się boję po prostu, że dojdzie do takiego momentu, kiedy te hobby stanie się naprawdę bardzo elitarne dla ludzi no, zamożnych tak naprawdę. Nie? Jak dzisiaj akwarystyka morska, to ja się boję, że nie wiem, za 5 lat akwarystyka słodkowodna będzie powiedzmy sobie na takim poziomie cenowym, jak dzisiaj jest akwarystyka morska. Nie? Wiesz, ja w ogóle mam wrażenie, że to jest takie trochę podcinanie gałęzi, na której się siedzi, bo z jednej strony ja rozumiem to, co mówisz, że te firmy muszą utrzymać się, zarobić na siebie, ale z drugiej strony ten próg cenowy zaczyna być windowany tak wysoko, że jest to kłopotliwe do wejścia dla nowych osób w hobby. No i mówimy właśnie o tym, że widzimy pewną lukę pokoleniową, że po prostu tych ludzi młodych chyba jest mało i teraz się zastanawiam, czy to za parę lat nie zacznie być tak, że po prostu ten rynek akwarystyczny się na tyle skurczy, bo klientów nie będzie, nie? I wtedy te firmy no, zaczną mieć kłopot, więc... Ale to też tam jest taki błąd tych firm, taki marketingowy przede wszystkim, tak? Oni promują swoje produkty, swoje, nie wiem, preparaty, filtry i tak dalej, ale w ogóle nie promują akwarystyki wśród ludzi młodych. To jest poważny błąd, bo za chwilę oni jeszcze parę lat pociągną sobie na jakimś tam poziomie, windując co chwilę ceny, ale kiedyś to wszystko musi tąpnąć i tak się wydarzy. Jeśli się nie będzie inwestowało w młodych ludzi, w to, żeby zarazić ich tą pasją, tą akwarystyką, to piękne hobby jest, no to ja powiem Ci, widzę to wszystko smutno naprawdę. Nie? To się tak zaczyna robić już teraz, da się zauważyć, że robi się coraz trudniej. Się robi elitarne hobby, zwłaszcza, że te takie, wydaje mi się, topowe, być może promowane bardziej odmiany akwarystyki, którymi zresztą sam się zajmuję, czyli jakaś taka akwarystyka dekoracyjna, roślinna czy akwarystyka morska, no to są też te najbardziej drogie. One są być może promowane, bo tam jest kasa, bo tam się da sprzedać drogi sprzęt i zarobić, no ale z drugiej strony to jest, tak jak mówię, troszeczkę strzelanie sobie w stopę, bo mocno ograniczamy grupę ludzi, których po prostu na to stać. No i w tym momencie no tak kurczy się ta po prostu klientela tych firm, to się robi po prostu takie coraz bardziej stopniowo po prostu elitarne te hobby. Mam nadzieję, że trochę to tych młodych ludzi bardziej zainteresuje, że jakoś uda się, może warto zacząć promować też właśnie te trochę tańsze odmiany tej akwarystyki, że tak powiem, żeby jednak jakoś sobie poradzić z tą luką pokoleniową, bo to ja mam wrażenie, że się za parę lat dobrze nie skończy po prostu. Nie? No ja mam teraz takie wrażenie, że promowaniem akwarystyki, w ogóle promowaniem, po to powstał nasz kanał. Są takie kanały jak mój, czy wielu innych osób, które prowadzą YouTube'a akwarystycznego. I na tą chwilę chyba duże firmy, duże koncerny nie są w ogóle same zainteresowane jak gdyby promowaniem tego pięknego hobby. No i tutaj może zakończymy tą puentę w ten właśnie sposób, dając do myślenia niektórym.